Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniający czas, przestrzeń i materię. Codziennie odkrywamy coś nowego, fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Jesteś rozbitkiem na obcej planecie. Brakuje żywności. Tlen się kończy. Pomoc jest 150 milionów kilometrów stąd. Mars to zabójcze miejsce. Gdzie można się ukryć przed promieniowaniem? Wszyscy astronauci na zewnątrz będą narażeni na strumień jonów. Jak przeżyć burzę piaskową? Pył może przetrzeć skafander kosmiczny, a to się skończy źle. A jeśli zabraknie tlenu? To oznacza śmierć w męczarniach. Jak można przetrwać katastrofę na Marsie? Kosmos. Tajemnice wszechświata. Rozbitkowie na Marsie. Statek kosmiczny rozbił się przy lądowaniu na Marsie. Ludzie walczą o przetrwanie w złowrogiej krainie. Oto typowy scenariusz filmu science fiction. A w nich aż roi się od błędów. Jednak NASA i inne agencje kosmiczne planują wysłać ludzi na czerwoną planetę w ciągu kilkudziesięciu lat. Więc groźbę awaryjnego lądowania i walki o przetrwanie muszą traktować bardzo poważnie. Rozważmy cały plan. Wysyłamy ludzi na Marsa, w nieznane miejsce, w niezbadane środowisko. Wystarczy jeden błąd i cała misja jest zagrożona. W tym odcinku przedstawiamy prawdopodobny scenariusz z niedalekiej przyszłości oparty na najnowszej wiedzy. 174. dzień misji. Wkrótce lądowanie na planecie. Wyobraźmy sobie, że międzynarodowy zespół wyrusza na podwój Marsa, by założyć zręby stałej bazy. W starych filmach astronauci to dzielni, zdolni i zaradni ludzie. Tu scenarzyści się nie mylą. Przy doborze małego zespołu trzeba staranniej dobrać ekipę niż przy budowie większej grupy. Kogo należy wysłać na Marsa? Raczej nie omnibusów, którzy w niczym nie są doskonali. W takiej misji przydadzą się wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Najważniejsza jest znajomość sprzętu. W czteroosobowej załodze umieściłbym 2 ludzi zdolnych wszystko naprawić. Poza nimi najbardziej potrzebni są geolodzy praktycy, którzy zdołają zlokalizować potrzebne kopaliny i zasoby wody. W języku Star Treka powiedziałbym 2 Scottich i 2 Spocków. Filmy często mijają się z rzeczywistością. Pokazują wyprawę na Marsa w jednym smukłym statku kosmicznym. Wbrew scenariuszom, łatwiej i rozsądniej jest wysłać wyprawę kilkoma pojazdami. Zgromadzenie wszystkiego w jednym wymagałoby budowy ogromnej rakiety, pewnie z napędem jądrowym, co implikuje szereg zagrożeń. Według planów astronauci będą mieli odrębne pojazdy do podróży tam i z powrotem. Przez 18 miesięcy pobytu na planecie będą korzystali z modułu mieszkalnego i związanego z nim pojazdu dalekiego zasięgu z kabiną ciśnieniową. Mniejszy łazik do krótszych podróży zostanie wysłany wcześniej wraz z pojazdem powrotnym.
Rakieta nie będzie czekała bezczynnie na astronautów, lecz wyprodukuje z miejscowych surowców paliwo rakietowe i tlen dla astronautów. Pojazd powrotny będzie czerpał marsjańską atmosferę, której 95% stanowi dwutlenek węgla. W reakcji z niewielką ilością wodoru dostarczonego z Ziemi powstaną metan stanowiący paliwo rakietowe oraz tlen. 4 astronautów wyląduje obok pojazdu powrotnego. Moduł mieszkalny posłuży im za schronienie, laboratorium i bazę wypadową. Po wypełnieniu zadań astronauci przeniosą się do pojazdu powrotnego i polecą ku Ziemi, zostawiając człon mieszkalny. Każda wyprawa doda kolejny moduł i tak powstanie pierwsza osada ludzka w Nowym Świecie. Gdzie dokładnie należy wylądować? Mars jest fascynujący, ma wiele ciekawych obszarów. Na początek wybierze się równinę przy równiku w okolicy ciekawych struktur geologicznych. Jedną fazę trzeba przeprowadzić idealnie. Jest to hamowanie aerodynamiczne podczas lądowania. Hamowanie aerodynamiczne to wytracanie prędkości dzięki tarciu marsjańskiej atmosfery. Przyjmijmy, że piłka to kabina wchodząca w atmosferę Marsa, a słupek to planeta. Mógłbym użyć silników rakietowych, by łagodnie osadzić pojazd w wybranym miejscu, tu zaznaczonym taśmą. Wymaga to jednak wiele ciężkiego i kosztownego paliwa. Można też wykorzystać atmosferę do hamowania pojazdu. Piłka powoli zwalnia. Dopiero tuż nad powierzchnią na krótko uruchamiają się silniki hamujące i rozwija nadymany spadochron, pozwalający osiągnąć wyznaczone miejsce. Jeśli statek wejdzie w atmosferę pod niewłaściwym kątem lub za szybko, tarcie może stopić osłonę termiczną i pojazd spłonie jak meteor. Nawet drobny błąd może oznaczać twarde lądowanie w złym miejscu. Tysiące rzeczy mogą pójść źle. Zacznijmy od osłony termicznej, potrzebnej, gdy pojazd szybko wchodzi w atmosferę, intensywnie hamując. Następnie trzeba ją odrzucić i rozwinąć spadochron. Potem uruchamia się silniki hamujące i odrzuca spadochron, by nie pociągnął lądownika po planecie. To bardzo trudna operacja, osobiście nie znam trudniejszych. Kilka kilometrów nad powierzchnią zaczynają się problemy. Statek trafia na wielkiego marsjańskiego diabła pyłowego. Diabły pyłowe to wiry atmosferyczne. Szybko obracające się kolumny porywają pył z powierzchni i wyrzucają w górę. Na Ziemi takie wiry mają kilkadziesiąt metrów wysokości. Marsjańskie olbrzymy wznoszą się do 5 kilometrów. Diabeł pyłowy otacza lądownik i niebezpiecznie sprowadza go z kursu. Wszystkie obserwatoria od Teksasu po Kazachstan śledzą opadanie pojazdu. Ale Mars jest daleko. Informacje docierają z 18-minutowym opóźnieniem. Gdy Ziemia otrzymuje sygnał o zagrożeniu, lądownik już się rozbił. Ale gdzie? I czy ktoś przeżył? Podczas startu i lądowania można robić tylko jedno – modlić się. Ekspedycja na Marsa – miejsce nieznane. Astronauci przeżyli. Są gdzieś na Marsie, ale nie mają łączności. Nie mogą się porozumieć z Ziemią, a pyłowy diabeł rzucił ich daleko od celu. Lądowanie człowieka na Marsie to wielkie wydarzenie. Jedno z największych w historii. Zakończyło się jednak katastrofą. Astronauci muszą działać, nie wiedząc, gdzie są i co się stało. Słońce świeci tam 2 razy słabiej niż u nas.
Nasłonecznienie marsjańskiego równika jest takie jak Norwegii czy Alaski. Na Marsie wszystko wydaje się pomarańczowo-czerwono-brązowe. Jedynie w pełnym słońcu widać prawdziwe kolory. Za sprawą wszechobecnego rdzawego pyłu rozproszone światło jest czerwone. Zamiast podziwiać widoki, astronauci musieliby szybko ocenić sytuację, określić położenie i znaleźć drogę do bezpiecznego miejsca. Jak obliczyć pozycję na Marsie bez przyrządów? Astronauci z XXI wieku musieliby skorzystać z pradawnej astronawigacji. Księżyce Phobos i Deimos krążą nad równikiem. Wschodzą dokładnie na wschodzie i zachodzą na zachodzie. Gdy są najwyżej, kąt między zenitem i ich położeniem wyznacza odległość od równika. Sprawdzając godziny wschodu i zachodu w tablicach astronomicznych, wyznaczy się marsjańską długość geograficzną. Wynik jest wstrząsający. Astronauci rozbili się po wschodniej stronie największej doliny w Układzie Słonecznym. Odkryła ją w 1971 roku sonda Mariner 9. Na część pojazdu nazywa się Valles Marineris. Jest kilka razy głębsza od Wielkiego Kanionu Colorado i ma rozpiętość całych Stanów Zjednoczonych. Astronauci znaleźli się setki kilometrów od celu. Są jeszcze gorsze wiadomości. Uszkodzona kabina szybko traci tlen. Nie można jej zreperować. Załodze zostało kilka dni życia. 16 godzin po utracie łączności. W nieodległej przyszłości może spełnić się nasz scenariusz. Pierwsi ludzie na Marsie rozbili się setki kilometrów od celu, w Wielkim Kanionie Valles Marineris. Nie mają łączności z Ziemią, a z uszkodzonego pojazdu ucieka tlen. Prawie w każdym filmie gdzieś na Marsie można oddychać, a w niektórych scenach astronauci zdejmują hełmy. Tymczasem tamtejsza atmosfera zawiera 95% dwutlenku węgla i ma ciśnienie takie jak 30 km nad Ziemią. O dziwo, w naszych wyobrażeniach Mars przypomina urocze Utah albo Kalifornię. Tymczasem to zabójcze miejsce. Astronauci mają jedyną szansę i nie rezygnują z niej. Montują pojazd, który ma zapas tlenu na 3 tygodnie. Łazik z kabiną ciśnieniową jest jak kamper. Można w nim mieszkać, pracować i siedzieć w krótkim rękawku. Skafandry są zbędne. Valles Marineris. Ponowne nawiązanie łączności. Łazik jest sprawny. Aparatura łącznościowa działa bez zarzutu. Astronauci meldują, że są cali. Gdy coś się zepsuje, zawsze powinna być rezerwa, która uratuje załogę. Zwielokrotnienie urządzeń jest korzystne, przynajmniej w razie awarii. Rozmowa z Marsem nie będzie przypominać porozumiewania się z wyprawami Apollo na Księżycu. Wyobraźmy sobie, że piłka to wiadomości wymieniane między kierownictwem lotu w Houston i załogą na Księżycu. Jestem bardzo blisko bazy, bo do Księżyca było tylko 400 000 kilometrów. Fale radiowe rozchodzą się z prędkością światła, 300 000 kilometrów na sekundę. Od jak się masz do dobrze mijają 3 sekundy. Można łatwo prowadzić rozmowę.
Mars znajduje się przynajmniej 150 razy dalej niż Księżyc. Odsuwam się. Możemy się komunikować, ale opóźnienie jest większe. Odległość między Ziemią i Marsem wynosi od 50 milionów do 400 milionów kilometrów. Między pytaniem i odpowiedzią upłynie od 6 do 44 minut. Tyle potrwa zwykła wymiana zdań. W razie awarii nie można doradzać na bieżąco. Jest większy kłopot. Podobnie jak światło, fale radiowe poruszają się wzdłuż prostych, a Ziemia i Mars się obracają. Anteny na dwóch planetach nie zawsze się widzą. Mogą pomóc odpowiednio rozmieszczone satelity przekaźnikowe na orbicie Marsa. Przez pośredników sygnał będzie wędrował między bazami. Opóźnienie sięgające 44 minut pozostanie, ale przynajmniej astronauci i kierownictwo będą mogli uzgodnić plan ratunkowy. Dzięki dwukierunkowej łączności opracowano plan. Łazik zasilany ogniwami fotoelektrycznymi, wypełniony żywnością i sprzętem, zabierze astronautów na wschód, gdzie Valles Marineris otwiera się do szerokiej doliny. Została wyrzeźbiona miliard lat temu, gdy Mars miał gęstszą atmosferę i wodę na powierzchni. Stamtąd do celu, czyli pojazdu powrotnego, będzie już tylko dzień drogi. Dramatyczna wyprawa po Marsie ma na celu dotarcie do pojazdu powrotnego i start na Ziemię. Być może przy okazji będą wykonywane obserwacje. Szanse na przeżycie należy obliczyć na chłodno. Astronauta potrzebuje dziennie 10 litrów wody, posiłków o wartości 2000 kilokalorii i kilograma tlenu. Tu przyda się sztuka przetrwania. Za pomocą urządzeń pokładowych można czerpać wodę z Marsa. Sonda Mars Odyssey odkryła, że w strefie równikowej Marsa około 5% masy pyłu stanowi woda. Żeby ją odzyskać, wystarczy ogrzać glebę w ciśnieniowym naczyniu do 150 stopni. Z 10 kg pyłu uzyska się pół litra wody. Inne ludzkie potrzeby trudniej będzie zaspokoić. Podczas dwutygodniowej wędrówki przez marsjańskie pustkowia można ograniczyć racje żywnościowe nawet do głodowego poziomu. Można nawet zmniejszyć przydział wody. Dobre powietrze będzie potrzebne przez cały czas. Nie można go racjonować, jeśli chce się przetrwać dłuższy czas. Nawet w czasie ewakuacji do statku powrotnego zapas powietrza pozwoli na krótkie wyjścia poza pojazd. Chcemy wysłać astronautów na Marsa, by przeprowadzili atrakcyjne badania. Pobrali i zbadali próbki, określili, w jakich warunkach powstały struktury geologiczne. Astronauci będą używać wielu narzędzi, od młotków, lup, po różne spektrometry i analizatory chemiczne. Będą pewnie mieli w łaziku ruchome laboratorium do badania skał. Istnieje kilka teorii, jak powstał Wielki Kanion Marsa. Wciąż nie jest to jasne, ale czynników najpewniej było wiele. Dopiero badania na miejscu dadzą odpowiedź, jakie procesy uformowały tak złożoną formę terenu. To było coś więcej niż przypadek, nie tylko pęknięcie skorupy albo rzeka. Kolejne zjawiska następujące po sobie zapisywały kolejne rozdziały. Żeby odczytać całość, trzeba się tam udać.
Valles Marineris składa się z wielu odcinków. W środkowym rozgałęzia się nawet 4 razy w równoległe jary o nierównym dnie. Wschodni skraj wygląda na strefę kataklizmu spowodowanego przez nagle spływającą wodę, która wywołała wielką powódź. Czy w tej wodzie było życie? Czy w wydobytych próbkach znajdą się skamieniałe bakterie? Mars był ciepły i wilgotny. Świadczą o tym ślady erozji wodnej. By znaleźć skamieniałe organizmy, trzeba szukać w miejscu, gdzie się zebrała lub płynęła woda. Na przykład w Valles Marineris. Czy astronauci stwierdzą obecność wody podpowierzchniowej, a w niej żywych organizmów? Czy w każdym miejscu trwałego występowania wody powstaje życie? Czy może szansa na to wynosi 1 bilionową? Czy na Marsie też narodziło się życie? Możliwe, że obecnie na Marsie żyją bakterie. To tylko przypuszczenie, wielkie zagadnienie obecnej nauki i największa tajemnica Układu Słonecznego. Valles Marineris. Czerwony alarm. Nagle astronauci porzucają poszukiwanie życia, by ratować swoje. Kierownictwo misji ostrzega przed groźnym rozbłyskiem słonecznym skierowanym w stronę Marsa. Rozbłysk słoneczny to potężny wybuch na niewielkim obszarze powierzchni Słońca. Wyrzucona chmura naładowanych cząstek niesie wielką energię. Strumień jest niebezpieczny dla żywych komórek.